tak naprawdę czego się boimy w hamulcu, no to, że go zabraknie. Że go zabraknie, Że go włożysz nogę w podłogę i samochód jedzie dalej. Więc to jest takie coś, co może, jakby jak się pojawi taki big moment, gdzie nie masz hamulca, nadjeżdża zakręt, no to może być coś, co pozostaje długo w głowie i będzie problem, żeby się tego pozbyć. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Rasowane Auta w serii ABC Rasowania, gdzie razem z moimi gośćmi będziemy próbowali wytłumaczyć skomplikowane zagadnienia tuningu w przystępny sposób. Moim gościem jest Wojtek Palacz, którego mogliście poznać kiedyś na kanale Stradale Classics w odcinku z Ultimą GTR. Wojtek od lat jest związany z motorsportem, wyścigami, rajdami, wypromował w Polsce markę zawieszeń Öhlins. Wojtek ma lata doświadczenia, a dziś odpowie nam na kilka pytań. Ja się nazywam Jerzy Łapiński i zapraszam do materiału. Cześć, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i chciałem z tobą pogadać o tym, jak przygotować auto do track day'a. Załóżmy, że mam auto takie, jakie mam. To jest, powiedzmy, auto drogowe, w którym już tam coś zacząłem grzebać i teraz jest ten moment, w którym pojechałbym sobie pojeździć w warunkach torowych. To jakie modyfikacje jakby przede wszystkim to auto musi mieć? Bo seryjne auto wiadomo, że w pewnych aspektach jest niewystarczające. Ja bym chyba postawił taką teorię dosyć przewrotową i ponieważ jak zakładam, że nie masz doświadczenia na torze, to dobrze byłoby nie robić nic z samochodem. Poza tym oczywiście, że przyjmijmy, że będzie sprawny technicznie. Ma hamulce, ma jakieś opony, ma sprawne zawieszenie, ale byłaby to doskonała taka krzywa nauki, żeby pojechać samochodem seryjnym i zobaczyć, co się z nim dzieje, potencjalnie co się zużywa, może obserwować inne samochody na tym torze i jak te samochody inaczej się zachowują. Bo jeżeli nie masz doświadczenia na torze i pojedziesz samochodem już przygotowanym w jakiś sposób, no to trochę nie wiesz, co się zmieniło. Dlaczego to zrobiłeś? Albo rzeczywiście z jakiego miejsca startowałeś, tak? Czyli jeżeli założysz sportową oponę, założysz jakieś zawieszenie utwardzone albo zmienisz hamulec, to w sumie może on jest lepszy niż ten, co był, ale w sumie nie wiesz jak lepszy, nie wiesz jak to wykorzystać. Moim zdaniem brakuje wtedy tej ścieżki rozwoju. Zresztą myślę, że dobrze jest się tak merytorycznie przygotować do wycieczki na tor. Zorientować się, jakie temperatury są optymalne do jeżdżenia na torze. Czy to jest temperatura na przykład 25 stopni, chodzimy w podkoszulku? Przyjemnie jest oglądać wtedy, co się dzieje na torze, ale dla samego samochodu to nie jest za dobrze, no bo to już się robi ciepło, prawda? Wszystko powyżej 25, tam 28, 30 stopni to jest tak naprawdę duży wyczyn dla samochodu, tak? To jest jakby duży stres. Idealne okrążenia to się robi przy 16-18 stopniach, tak? Gdzie wszystko jest chłodne i możesz dogrzać opony, ale dalej silnik się chłodzi, hamulce nie przegrzewają, opony osiągają w ogóle, taką temperaturę. Takim seryjnym samochodem to chyba ciężko zrobić więcej niż 3 okrążenia pod rząd, żeby się nie zagrzał. No tak, to też jest jakby dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jednym z celów, dlaczego należy robić takie częste stopy, jest dlatego, że ten seryjny samochód trochę nie jest przystosowany do jechania 10 czy 12 czy 15 kilometrów non-stop z gazem w podłodze. Po prostu to nie jest przygotowanie. Potem jakby przechodząc do etapów, jakie modyfikacje należałoby zastosować w samochodzie, to są te modyfikacje, które uzupełniają trochę wiedzę, którą zebraliśmy na torze. Prawda? Czyli to, czego się dowiedzieliśmy od samochodu po tym pierwszym dniu, tak? Co tam nie działało, tak, co że działało. przegrzaliśmy motor, opony są zużyte, jakby hamulec się spalił, no tak. No nie jest tajemnicą, że samochód seryjny zużywa się na torze 5-10-krotnie czasami szybciej niż w użytku drogowym. Prawda? To jakby jest całkowicie zrozumiałe i należałoby na pewno brać to pod uwagę. No jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś modyfikuje swój samochód i jakby pierwsze, co każdy chce zrobić, to żeby on był szybszy, no to dodajmy mu mocy, tak? I każde dodanie mocy do samochodu powoduje, że w takich warunkach torowych on de facto, no może będzie trochę szybszy, ale wszystkie obciążenia temperaturowe będą większe, tak? No bo jak jest szybszy, to i hamulec szybciej się nagrzewa, bo go z większych prędkości musi hamować i temperaturę oleju będzie łapał wyższą prawdopodobnie. I tak dalej, czyli nie zawsze mocniejsze auto będzie lepszym autem do tego, żeby jeździć po torze? Wbrew pozorom nawet będzie gorsze, ale to dlatego, że to, co powiedziałeś, to jest prawda.
Samochód szybszy będzie być może osiągał o parę kilometrów większą prędkość na prostej, rzeczywiście będzie musiał hamować z większej prędkości, będzie większe obciążenie na wszystkie elementy, no też na chłodzenie silnika, ale też sam kierowca trochę będzie miał mniej czasu, żeby reagować. Czyli jeżeli nie masz dobrego doświadczenia na torze, ta nitka toru jeszcze nie jest tobie znana albo nie poznajesz wszystkich technik prowadzenia samochodu, no to trochę sobie podnosisz poprzeczkę. To znaczy jechanie szybkim samochodem nie znaczy, że jest łatwiej. Wbrew pozorom wolniejszym samochodem jest łatwiej. Masz więcej czasu, żeby przemyśleć, żeby zredukować bieg, żeby wybrać punkt hamowania, żeby najmocniej hamować na prostych kołach i powoli odpuszczać hamulec, jak zaczynasz skręcać, tak? Jak jedziesz szybkim samochodem, które próbuje cię zabić, To się wszystko dzieje szybciej. wszystko po się prostu. dzieje tak szybko, że zaczynasz panikować. Trochę nie wiesz, co się dzieje za tą kierownicą i na koniec wysiadasz mokry z samochodu i tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzyło przed chwilą, tak? Nie masz pojęcia, skąd wynika jakiś czas. Jeżeli go mierzysz, tak, i porównujesz z kolegami, mówisz, no nie, ja mam 100 koni więcej, a w sumie przyjechałem 3 sekundy wolniej, tak? Dobrze byłoby w sumie dla referencji na przykład zapoznać się, jak jeżdżą samochody wyścigowe po to. No tak, niech ale to będzie Poznań, Widzisz, tak? ja miałem takie doświadczenie na przykład na Poznaniu, jak byłem pierwszy raz, miałem wtedy Golfa R i on tam trochę był zmodyfikowany faktycznie do jazdy takiej szybszej i ja miałem pierwszy raz, jak pojechałem, miałem czas 1,56 chyba, a Kia tak Picanto szybko. robi 2,02, czy wiesz, a to jest auto, co ma 70 koni, tak, a mój Golf miał tam 300 z hakiem. No teraz no, chyba w długim dystansie to Seicento takie 2,02 Okej, jeżdżą, a takie no. 1,56 to pewnie tam Cab BMW typu Okej. 318 IS, No tak? właśnie, no, więc no, zupełnie co innego, tak, tak? tak. No dobra, A czyli tu masz czynniki kierowca, jest auto, pewnie jedzie na sliku, pewnie ma jakieś zawieszenie. to jest lżejsze o 500 kilo. Kierowca pewnie wie, co robi, czyli hamuje To tam, przede gdzie trzeba, wszystkim. daje gaz tam, gdzie trzeba, więc to są te różnice i rzeczywiście porównywanie tych samochodów byłoby z definicji błędem, ale dobrze jest zobaczyć typu, gdzie jest taki benchmark, okay? Czy ja i moje 400 koni, gdzie w ogóle jestem, tak? I się okazuje, że w sumie jestem trochę szybszy niż Seicento, tak? Takie kapowe. No i mówię, okej, no to daleka droga pewnie, nie? No bo pewnie da się szybciej, tak? Albo da się lepiej to zrobić i rzeczywiście największy zysk jest z samego kierowania. Sam kierowca najwięcej się nauczy, jeżdżąc swoim samochodem. I tutaj będą największe uzyski jakby tych sekund cennych, ale to drugie, co podejrzewam najszybciej, to będzie reliability samochodu, czyli jakby jego wytrzymałość, jego zdolność do robienia kilometrów na torze. Ja bym moc zostawił. Wbrew pozorom takie najfajniejsze trackdayowe samochody to są te, które mają seryjny silnik, tam jest seryjna obsługa, seryjny filtr, wszystko jest takie fabryczne, tylko możesz skrócić jakby przebiegi między wymianą oleju, tak? Ale poza tym to wszystko jest takie fabryczne, że wiesz, że to działa, to się nie zepsuje, ma jakąś tam moc, ale ona jest wystarczająca, ale przyspieszyć w innych miejscach, właśnie poprawić hamulec, żeby on wytrzymywał te wyższe temperatury, żeby dawał więcej pewności. I jak za wcześnie hamujesz, no i też jak zahamujesz trochę za późno, żeby to rzeczywiście zadziałało jak kotwica, a nie spowalniacz. No i poprawić opony, no bo tu jest trakcja, jakby no, możesz mieć dowolną ilość koni mechanicznych, jak nie masz możliwości przeniesienia tego na asfalt, no to tutaj za wiele się nie uda zrobić. Duży wpływ na to ma masa samochodu. To są też stosunkowo tanie modyfikacje, prawda, które nie wymagają jakichś potężnych inwestycji, żeby trochę ten samochód odelżyć, tak? No dobra, to może przejdźmy po kolei przez to. Jakby na czym polega poprawienie hamulców, tak? Czy to jest lepszy klocyk, czy to jest większy hamulec od razu, czy to są, wiesz, przewody w oplocie. Jakby no jest ileś takich rzeczy, Tak. które są proste do zrobienia i dadzą zysk w zasadzie przy każdym aucie. A są takie modyfikacje, no na przykład ja się spotkałem z tym, że na różnych forach oglądam jakieś tuningowane projekty, to ludzie na przykład wsadzają dużo większy hamulec z przodu i on ma nadal seryjny klocek. I czy to jest dobrze? W sensie jak to się ma trzeba by to pewnie pomierzyć, tak? Trzeba by zbadać, czym jest seryjny klocek, w sensie jaka jest mieszanka w danym samochodzie, bo to, że możesz mieć BMW M3 i tam jest seryjny klocek, może nie do końca być bardzo złym rozwiązaniem, no ale jeżeli jest to inne auto i ten klocek rzeczywiście, no on po prostu bardzo dobrze działa, jak jest zimny i super się nim hamuje do świateł, jest cichy i nie zużywa dużo tarcz hamulcowych, to może to nie jest akurat klocek wyścigowy, ale myślę, że takim pierwszym i najłatwiejszym modem, jaki można zrobić w hamulcach, to jest płyn hamulcowy.
nie tylko, że świeży, ale wybrać taki, który ma wyższą temperaturę wrzenia, tak? Czyli ten, który więcej trochę wytrzyma. No bo tak naprawdę czego się boimy w hamulcu? No to, że go zabraknie. Może go zabraknie. Że go włożysz nogę w podłogę i samochód jedzie dalej. Więc myślę, że ja bym zaczął pewnie od jakiegoś bardzo dobrego płynu hamulcowego. Te dobre płyny hamulcowe cechują się właśnie większą wytrzymałością temperaturową, ale jednocześnie trochę większą absorpcją wilgoci, więc pewnie trzeba częściej go zmieniać. Po prostu nie raz na 2 lata, tylko dobrze byłoby zmienić raz w roku albo raz na pół roku. Kto nawet, zmienia tak? płyn raz na 2 lata? W ogóle co jest to? A tym bardziej na raz na pół roku. Ale to podejrzewam, że nie jest duży koszt, a daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o taki komfort psychiczny. No i też tą wytrzymałość nawet tego seryjnego hamulca, tak? Druga rzecz, to pewnie bym zaczął od wymiany klocka hamulcowego na jakiś, który jest sportowy. Pewnie ma jakiś lepszy bite, tak? Czyli lepszy friction, jakby większą moc hamowania. Niekoniecznie taki klocek powinien mieć jakby ten parametr najwyższy, to znaczy ważna też jest modulacja w hamulcu, czyli to, że hamulec jest najmocniejszy z jakiegoś tam parametru w tabeli czy w jakiejś specyfikacji technicznej, nie znaczy, że to będzie ten klocek, który potrzebujemy. Myślę, że należy wziąć pod uwagę to, jaka jest modulacja klocka i jaki jest jego przebieg, krzywa temperaturowa, tak? Czy ten klocek zacznie hamować już od 300 stopni, tak? Czy tam 250, czy od 400 stopni, no bo to jest ta kwestia, czy zanim hamulec osiągnie swoją efektywność, to trzeba go dogrzać, czy działa od razu. No tak, ale też bierzemy pod uwagę, że ktoś jedzie swoim samochodem, którym zazwyczaj się porusza też po drodze, więc... I to jest klucz. Więc właśnie. Powinien mieć klocek, rzeczywiście te parametry spełnia, czyli powinien działać stosunkowo szybko, tak? Więc są takie klocki hamulcowe, które mają specyfikację track dayową, czyli trochę drogi, trochę toru. I to jest coś, co zdecydowanie trzeba wybrać. Nie należy iść od razu w wyścigowe klocki hamulcowe, no bo to, co powiedziałeś, to musi działać w drogowych warunkach. Okej, a to co w takim razie dają przewody w stalowym oplocie na przykład? Bo to też jest taka popularna modyfikacja. I jest. Rzeczywiście przewody w stalowym oplocie, a w środku jest rdzeń teflonowy w stosunku do gumowego przewodu, który jest też zbrojony, ale tam jest mniejsza rozszerzalność taka ciśniowa, czyli taki gumowy przewód ma trochę tendencję do takiej mikrorozszerzalności, której na ogół nie odczuwamy, jeżdżąc normalnym samochodem, chociaż jakby w normalnym samochodzie ten pedał jest zazwyczaj dosyć miękki i ciężej jest wyczuć punkt zablokowania koła, tak? Więc zmieniając przewody, zmieniamy je głównie dlatego, że chcemy poprawić ten feeling, czyli chcemy dokładnie wiedzieć, ile pedał wchodzi w podłogę i kiedy napotykamy opór i żeby dobrze wyczuć moment blokady koła, tak? No przy gumowych przewodach, zwłaszcza jeżeli one już mają parę lat, tak? No to ten parametr jest nie do zachowania. Trzeba to wymienić i można zamówić nowe przewody gumowe, albo pewnie w podobnej cenie po prostu takie w metalowym oplocie, które dodatkowo jeszcze są w ogóle lepiej chronione, tak? Czyli ten metalowy oplot daje bardzo dobrą taką ochronę przed jakimiś uszkodzeniami, tak? Czasami w rajdowych samochodach, to jest ważne, żeby tam jakieś kamienie, tak? Czy jakieś szuty, żeby tam nie dostał się do środka. Plus jak wsadzisz oko w nadkole, to jest kolorowo, ładnie widać, że coś było robione, nie? Wygląda, tak, nie ma wstydu, tak? A są jakieś wady w ogóle z wymiany takich przewodów? Nie. Okej. De facto nie. To jest czysty zysk. No dobra, a to powiedzmy, że hamulce, to wiemy, jakie pierwsze kroki zrobić z hamulcami. Na pewno nie ruszałbym zacisku, zakładając, że może są... Na początku. Tak, na początku. Może są w przyrodzie samochody, które mają fatalne hamulce i można to zrobić i to są stosunkowo niedrogie mody, bo nie wiem, przekłada się z modelu wyżej. No właśnie to chciałem powiedzieć, tak, że nie zawsze zaczynasz od auta, który jest najwyższym modelem w danej tam, nie wiem... Czasami w gamie był model 2-litrowy, czy jakiś tam. I on ma większy hamulec, to jest innego coś założyć. Plug and play i zwykle to nie kosztuje dużo. Tak, bo pompa zostaje ta sama, wszystko to samo, to jest super mod i pewnie bardzo tani i właściwie OEM-owy, więc nie ma co się martwić. I nie zmieniałbym też tarczy hamulcowej. Ja wiem, że to dobrze wygląda, jak jest nawiert albo jak jest nacięcie i to super, ale wbrew pozorom wszystkie samochody rajdowe w czasach grupy N, które jeździły, to były Lancery, to były Subaru Imprezy, miały schomologowane hamulce na fabrycznej tarczy hamulcowej, tak?
Więc dopóki ona jest dobrej jakości, czyli ta stal, to nie jest jakiś taki tani zamiennik, tylko to jest coś jakościowego i ona jest nowa i jakby docierasz, nawet sportowy klocek do tej seryjnej tarczy hamulcowej, to wszystko bardzo dobrze działa. Jasne, że takie fachowe, sportowe AP Racing tam, czy Brembo, to jasne, że tam ta wydajność jest dużo wyższa, ale to nie znaczy, że te hamulce seryjne wymagają ewidentnie zmiany, że to tylko spowalnia i właściwie to jest tylko dla wyglądu. Hamulec, bo tak naprawdę tego nie ma. On jest, więc ta tarcza hamulcowa seryjna działa. Warunek jest, żeby była nowa i żeby była najlepiej od początku dotarta ze sportowym klockiem. Wbrew pozorom to mało kto wie, ale klocki hamulcowe podczas docierania się pozostawiają trochę takiego filmu swojego na tarczy hamulcowej i może się zdarzyć, zwłaszcza sportowe klocki, bo to tak może seryjne trochę mniej, ale te sportowe, gdzie jest tam bardziej i temperatura wyższa jest. wyuzdana mieszanka i zamiana potem na innego producenta, totalnie inny klocek może spowodować, że rzeczywiście nie ma hamulca i w ogóle hamulce zajmą się ogniem, a nie ma hamowania. W sensie będzie tylko zamiana hamowania na temperaturę, nie będzie na efekt, żeby hamowało. Także trzeba mieć to pod uwagę i brać pod uwagę to i osiągnięcie tego etapu, gdzie jest świeży płyn hamulcowy, gdzie jest w dobrym stanie przewód hamulcowy, idealnie jak jest w stalowym oplocie, czyli już wiemy, że jest taki dożywotni i już w ogóle o nim nie musimy myśleć. Dobry klocek hamulcowy i świeża tarcza hamulcowa, tak? I to jest taki setup, którym można w ciemno jechać na tor, nawet na długie dystanse i nie martwcie się, że tego hamulca ewidentnie zabraknie. Tak? Nie powinno zabraknąć, jeżeli wykonujemy dobrze rzeczy na torze. Jeżeli za wcześnie hamujemy, trzymamy każdy na hamulcu, początku popełnia te błędy, że wiesz, tak jakby trzeba się tego nauczyć, ale jeżeli mamy większy margines bezpieczeństwa, no to tylko lepiej i nie będziemy mieć takich doświadczeń typu właśnie zabrakło mi hamulca przed zakrętem. To jest największe ryzyko, na godzinę. Bo doświadczony kierowca, nawet wiedząc, że ma seryjny hamulec, on będzie, podejrzewam, jechał w taki sposób, żeby go nie zabrakło. Będzie go tak z tyłu głowy trochę pamiętał, mam jakąś tam seryjną oponę, mam seryjny hamulec, to trochę będę oszczędzał. Samochód też mam seryjny, to w miejscach, gdzie jest długa, prosta i pod górę, no to może wrzucę bieg wyżej, trochę niższe obroty, żeby go nie przeciążać, bo ja wiem, że na końcu tej prostej to będę miał temperaturę taką. To wiedzą kierowcy doświadczeni, tak? Tak, jasne. No dobra, a w takim razie co można zrobić, żeby się auto chłodziło lepiej? No bo wiemy, że to jest jakby główny problem, temperatura, to co można zrobić, żeby było lepiej? Można wybierać dni, gdzie jest chłodniej. O, świetna rada, dobra. To jest rada. Tania rada tuningowa. No bo w ciepły dzień można przyjąć, że jeżeli jeździmy na torze w ciepły dzień, no to możemy się spodziewać, że będzie kłopot z przegrzewaniem, więc jasne, nie róbmy pod rząd 3-4 kółek, zróbmy 2. Ja wiem, że te 2 brzmią, no to może to... No nie, ale kółko rozgrzewkowe, 2 kółka szybkie i kółko na cooldown. Tak, o tym mówię, to jest... rozgrzewkowe to jest rozgrzewkowe, ale takie kółka powiedzmy na czas, to niech to będą na przykład 2-3 kółka, a nie 5-6. Więc jakby zaczynając od tego trzeba być świadomym, co się dzieje z samochodem i jakie czynniki mają na niego wpływ. Potem oczywiście przechodząc do modyfikacji, o których wspomniałeś, co można zrobić, żeby się przygotować, żeby przewidzieć to. Będzie ciepło albo nie będzie ciepło, ale zamierzam jeździć 6, 7, 8 kółek, nie zjeżdżając z toru. I tutaj trzeba popatrzeć, tak? Co jest w seryjnym samochodzie, jak wydajny jest ten układ. To już by trzeba było coś mierzyć, nie? Już jakby wskazanie temperatury oleju chociażby warto byłoby mieć. Wiele samochodów ma tą funkcjonalność dziś dostępną. Nawet jeżeli nie z poziomu zegarów, to można za pośrednictwem różnych interfejsów, które wtyka się w OBD i nawet bezprzewodowo na komórce można obserwować. No i prawda, czy Volkswagen, tam grupa Volkswagen Audi, czy czasem BMW. można odblokować jakieś funkcje, które się nie wyświetlają, a po czasem jest jakaś funkcja sport, która coś pokazuje i tam też się jakieś temperatury oleju pojawiają, więc to jest cenne, żeby zobaczyć. Po pierwsze zorientować się, jakie są górne granice takich temperatur, które są akceptowalne w samochodzie, tak? No czyli powiedzmy, że... No a jakie są? Dla oleju podejrzewam, że nikt nie chciałby oglądać wyżej niż 125-130 stopni, tak? Dla płynu chłodniczego, no powyżej 100 stopni, no to każdy się potrafi w głowę mówi, to chyba już jest ciepło, tak? Bo na ogół tam termostaty otwierają się, nie wiem, pewnie 82, 85, 87 stopni, 8. Robocze temperatury oscylują w okolicach 90 paru stopni, tak? No jeżeli mamy 100, 104 stopnie, ja wiem, że to jest cały czas, to nie jest woda, to jest płyn chłodniczy, on ma wyższą temperaturę, no ale mimo wszystko trzeba mieć świadomość, no to jeżeli moje chłodziwo ma taką temperaturę, no to w silniku jest najwyżej
goręcej, tak? Jakby to jest gorzej. Więc automatycznie miejmy tego świadomość i zobaczmy, gdzie jesteśmy dziś z tym samochodem, tak? I co można zrobić. Bo jest rozwiązanie z wiele. Jednym z nich oczywiście może być wymiana chłodnicy na jakąś, która ma po prostu większą pojemność, jest trochę grubsza, może ma większą powierzchnię. Warto zobaczyć, czy jest dopływ powietrza zasłonięty, prawda? No bo w wielu samochodach jest tak, że jest jakaś maskownica. Potem masz jeszcze klimatyzację, potem masz intercooler, potem masz chłodnicę. Tak. Potem jest jeden wentylator, może jest miejsce na drugi. Na pewno należy zwrócić na to właśnie takie praktycznie zwrócić na to uwagę, czy tam gdzieś jakaś tablica rejestracyjna nie zasłania, no bo to są takie pierwsze rzeczy, które obserwujesz w seryjnym samochodzie. Co mogę zrobić, żeby tam troszkę poprawić? Zanim zaczniesz rozbierać samochód, ciąć, spawać, dziury zamawiać robić w zderzaku, żeby... chłodnice grube i tu wyścigowe, no właśnie, i zmieniać przewody. Część osób robi w ogóle wyloty na przykład powietrza wyloty? w masce. Tak. Żeby poprawić przepływ powietrza po prostu. Czy to... Przepływ pewnie nie, ale może trochę poprawi ekstrakcję ciepłego spod maski. Czyli jakbyś pewnie umieścił termometr pod maską, no to byś zobaczył, że po wykonaniu jakichś tam wlotów, że tam otworów w tej masce, no to jest parę stopni mniej, to wpływa. Ale wiesz, przy seryjnym samochodzie to jest trochę też tak, że jak zrobisz te otwory, no to potem masz dziurę w masce w seryjnym samochodzie i tam, nie wiem, kapie woda, tak, śnieg. Tak, nie wiem, jakieś ptaki tam, coś... Żona pyta, co to się stało. Kto nam zdemolował samochód. Także pomysł jest dobry, żeby obniżyć tą temperaturę w samej komorze, ale to nie załatwia sprawy najczęściej. To znaczy, często jest tak, że trzeba jednak popatrzeć na jakieś chłodzenie oleju, prawda, no bo to bezpośrednio potem ma wpływ na smarowanie silnika i na to, jak długo możemy ten silnik eksploatować w takich warunkach, tak. To, co powiedziałem, 5 do 10 razy szybciej wszystko się zużywa, trzeba to przyjąć jako fakt. To znaczy to, że samochód przejedzie w warunkach miejskich czy po prostu drogowych 10 tysięcy kilometrów i tam zrobisz jakiś przegląd może, przyjmij, że to będzie 10 razy mniej w warunkach torowych. A jeszcze taka rzecz, zmiana fotela i pasów. No to jest coś, co na przykład dla mnie genialnie zmienia odczucie samochodu i to, jak ja jeździłem na torze wcześniej na seryjnym fotelu z seryjnym pasem, to potem się okazało, że ja po prostu cały czas trzymałem się kierownicy, więc nie było tam mowy o żadnej precyzji kierowania. Jak włożyłem kubełek do auta, włożyłem pasy szelkowe, to zupełnie inny samochód się zrobił. Wszystko, co powiedziałeś, to prawda. Fotel jest lżejszy, bezpieczniejszy, masz inne pasy, więc automatycznie poziom twojego bezpieczeństwa rośnie, no bo w razie jakiegoś zdarzenia, powiedzmy, że jesteś przytwierdzony do tego fotela, rzeczywiście nie musisz walczyć z fotelem i to kierowanie jest precyzyjniejsze. Jest jeszcze jedna dosyć ważna rzecz. Poziom zmęczenia. To znaczy, będąc w fotelu sportowym i jeżdżąc po torze, rzeczywiście nie napinasz co chwila całego ciała mięśni w zakrętach czy na hamowaniu. Możesz część tego czasu trochę mniej się spinać albo po prostu być odprężonym. Tak? I wtedy możesz się skupić bardziej na prowadzeniu, możesz uspokoić emocje. Jeżeli poza tym, że walczysz z samochodem i próbujesz wyczuć, co on robi, czy jest nadsterowny, czy podsterowny, czy jesteś na granicy przyczepności, jeszcze przy okazji trzymasz się łokciem, zapierasz się o drzwi i trzymasz się kierownicy, to że tam to jest walka w tym samochodzie, po paru okrążeniach masz tego dość, tak? Więc rzeczywiście uważam, że długofalowo jeżdżenie w dobrym fotelu i możliwość odprężenia daje ci możliwość dłuższego skupienia się na jeździe samej, utrzymania poziomu skupienia, no i poprawiasz nie dość, że swoją dyspozycję, to jeszcze to bezpieczeństwo, tak? To jest mało popularne w sumie, żeby w seryjnym samochodzie wymieniać fotel na kubełek, no bo to na co dzień jest generalnie bez sensu. Niektóre seryjne auta mają fajne fotele, już wyjściowo. Tak, ale wiesz... ale jest ich bardzo mało, prawda? Nawet auta, które mają fotele, które wyglądają jak kubełkowe, to nie wiem, jak M3 na przykład nowe, no to ten fotel trzyma i wydaje się, że jest kubełkowy, jak się do niego wsiada i wysiada, bo jest po prostu, ma wysokie te boczki. Natomiast w jeździe torowej, gdzie ten samochód ma już takie legitne przeciążenia, takie jak powinien mieć na zakrętach, to ten fotel jest i tak niewystarczający. No nie, zwłaszcza dla osób, które są wyższe, mają jakąś tam posturę, tak? Może ktoś, kto jest drobny, bardziej trochę się wklei w ten fotel, gdzieś tam utonie w nim. Osoba, która jest już rosła, na pewno będzie miała kłopot z takim fotelem i ewidentnie utrzymanie się w nim to będzie walka, tak?
No dobra, to powiedzmy jeszcze 2 słowa o modyfikacjach zawieszenia, no bo to jest coś, co jakby pierwsze się nasuwa, że ok, jadę na tor, to trzeba ustawić zawieszenie, utwardzić, obniżyć. Nie musimy wchodzić we wszystkie szczegóły, bo o tym sobie zrobimy kolejny film, natomiast co byś doradził jako taką pierwszą podstawową rzecz do zaadresowania, jeśli chodzi o zawieszenie? Jasne. Przede wszystkim należy pamiętać, że seryjne zawieszenie jest zawsze dobrane do seryjnego ogumienia i seryjnych hamulców. I za każdym razem, jeżeli to zmieniamy, no to nie należy pominąć tych pozostałych czynników. Przy zawieszeniu rzeczywiście wchodzimy już w etap taki, że albo wybieramy same sprężyny i je obniżamy, bez istotnej zmiany sztywności i to trochę może poprawia prowadzenie pojazdu, bo obniżamy środek ciężkości i samochód trochę ma mniej tendencję do wychyleń i trochę łatwiej jest panować nad tymi transferami masy, bo to tak wygląda na końcu, że jak jesteśmy w zakręcie i samochód się przechyla, to trochę my chcemy się trzymać zakrętu, a siła środkowa chce go nam wyrzucić i przechylający samochód ewidentnie skłania się w tą stronę. Natomiast można zmienić sprężyny, to nie jest dramatyczna zmiana dla samochodu, chociaż trochę geometrycznie też się zmienia, no bo jak obniżamy samochód, No to wszystkie kąty trochę się statycznie zmienią. Wahacz trochę jest w innym miejscu, zmienia się zbieżność, zmienia się pochylenie koła, więc tu należy od razu jakby zaktualizować ten parametr. Nie można obniżyć samochodu bezkarnie i powiedzieć, no to jest jak jest. Tak to jest w seryjnym samochodzie, że tam wieziemy rodzinę z ciocią i samochód trochę usiadł i na wakacje, tak? I jest okej. Jest okej, to tak jedziemy, ale no nie w warunkach sportowych. Natomiast to nigdy nie wyczerpuje zagadnienia. To znaczy jest to taki pierwszy mod, który można spróbować. Zobaczymy, co będzie. Natomiast zostawiamy najczęściej wtedy i górną poduszkę amortyzatora, czyli te górne mocowanie. Amortyzator też seryjny pozostaje i komfort jakoś tam się dramatycznie nie zmienia. Natomiast jeżeli już zmieniamy takie kompletne zawieszenie, mamy amortyzator jakiś sportowy z innymi parametrami, może regulowany, jakaś sprężyna jest, która jest ewidentnie już sztywniejsza, może nie jest taka typowa jak seryjna, że jest dosyć miękka i ma naprężenie wstępne, tylko jest to już taka sprężyna śrubowa linearna, czyli ona de facto nie ma dużo takiego wstępnego naprężenia. Czasami w takich zawieszeniach jest regulacja wysokości, no to tutaj już wchodzimy w taki poziom, że ten samochód przestaje być taki stricte już uliczny, bardziej torowy niż uliczny, prawda? Więc tego typu modyfikacje są jak najbardziej jakby popularne. Te zawieszenia często spełniają też takie wymogi homologacyjne na ulicę, prawda? Czy tam niemiecki typ, czy polskie wymogi tam dopuszczenia do ruchu. Więc to jest jeszcze taki kompromis trochę, natomiast no trzeba już to robić świadomie. To znaczy trzeba wiedzieć o tym, że jak zamontujesz takie zawieszenie, no to jakby trzeba wiedzieć, że ten samochód już przestał być. Gdzieś jest ten moment, że on już nie będzie twoim daily po prostu. Takim typowym nie. Na pewno będzie to trade-off z kompromisami. Tak? Okej, ale to co słyszę, to mówisz, że i tak zacząłbyś od tego, żeby pojechać seryjnym samochodem i najpierw się tego seryjnego samochodu nauczyć, a potem dopiero wdrażać pewne modyfikacje, które pomogą zaadresować problemy, które wynikną, a nie najpierw modyfikujemy co się da, kupujemy i sprężyny, i stabilizatory, i tam wszystkie kąty sobie ustawiamy na negatyw i opony z naciągiem i tak dalej, jak to jest popularne. Tak. I jedziemy na tor, no bo nie mamy punktu odniesienia, tak? Dwie rzeczy. Jedno to rzeczywiście mówimy tutaj w formie trochę abstraktu, bo nie omawiamy konkretnego samochodu. Mówimy ogólnie o samochodach, mogą być samochody mniej lub bardziej przystosowane do jazdy po torze. Natomiast przyjmijmy, że samochód to nie jest BMW M2, M3 czy cokolwiek podobnego, tylko jest to jakiś samochód drogowy. Natomiast druga rzecz, to bym cały czas przypominał o tej trochę takiej krzywej nauki. Czyli żeby trochę dowiedzieć się, co ten samochód robi, w jakim momencie zaczyna mi przeszkadzać w jeździe, tak? Czy ten samochód ma miękkie zawieszenie i teraz zaczynasz to czuć. Osiągnąłeś poziom, w którym mówisz, tutaj mi brakuje, bo gdy zamontujesz zawieszenie z jakąś regulacją wysokości, kątów, tłumienia, trochę co masz w nim zmieniać? No nie masz zielonego pojęcia, co mam ustawić. W instrukcji napisane jest medium, czy tam średnie, czy tam zalecane na track albo na winding road. No to tak zrobię, no. Ale dalej nie wiesz, czy to jest dla ciebie dobre, złe, czy chciałbyś inaczej. No, brakuje tego elementu i szczerze ci powiem, nie ma
nikogo, kto mógłby tą pracę trochę wykonać za ciebie. Możesz kogoś poprosić, ustaw mi samochód tak, żeby działał i ktoś to zrobi. I ty dalej wsiadasz wtedy do samochodu i mówisz, okej, działa, ale dlaczego? Nie wiesz. Nie wiesz, co się zmieniło, nie wiesz, co się tak wydarzyło tutaj w tym samochodzie, dlaczego samochód ma taką geometrię, a nie inną, dlaczego wcześniej nie hamował, a teraz hamuje, albo dlaczego dobrze skręcał i był stabilny, a wcześniej, nie wiem, półżyło mi. Chociaż nic się nie zmieniło w samochodzie, tak? I tutaj no też bardzo ważna jest geometria, tak? Poza tym, no bo już wchodzimy w zawieszenie, wspomniałem o geometrii, często się samochód trochę obniża, ale też inaczej działa na hamowaniu. To znaczy, w seryjnym zawieszeniu no jest ten parametr nurkowania, prawda? Czyli to też jest ważne, jakby ten transfer masy, żeby się go nauczyć. Wiemy o tym, że jak zaczniesz hamować, samochód zanurkuje, ty może zainicjujesz skręt, to odciążasz tylną oś. To taka, bym powiedział, ta technika jazdy, no, której się dowiesz w praktyce na torze. No to jest moment, w którym auto bardzo łatwo wpadnie w poślizg, tak? Nadsterowny albo czasem podsterowny. Przy zawieszeniu sztywniejszym, sportowym, ten transfer masy będzie mniej wyczuwalny, będzie mniej taki namacalny i nowicjuszowi będzie trudniej wyczuć ten moment i zrozumieć, co się dzieje z samochodem. Okej, czyli nawet nie dlatego, że granica, powiedzmy, przyczepności się przesunie, tylko dlatego, że ciężej będzie to wyczuć. Tak? Tak. Finalnie kierowca będzie dochodził do etapu, w którym samochód działa, trzyma się drogi, jedzie stabilnie i przestanie jechać stabilnie, straci przyczepność, coś się wydarzy, tylko że będzie to 50 km szybciej niż przy seryjnym samochodzie, będzie dużo bardziej niebezpieczne, no i dalej kierowca nie będzie wiedział, co się właściwie wydarzyło, tak? Czy to droga była śliska w tym miejscu, trochę plama rozlanego oleju, czy był szczyt i samochód trochę odelżyło, tak? I stracił przyczepność. No, czy kierowca popełnił błąd, tak? Zahamował nie tam, gdzie trzeba. Tu w zakręcie nie powinno się hamować, a nie wiem, dotknął hamulca. Tak? No bo to finalnie się tego nauczysz, ale lepiej jest się tego uczyć na większym zawieszeniu i przy mniejszej prędkości. No co najwyżej, no może przy małej prędkości, nie wiem, obrócić się, tak? Ale no ma to sens. trochę będziesz mógł... To jest jakby rozciągnięcie tego toku myślenia, że no jeżeli na mokrym samochód w jakiś sposób działa, to na suchym będzie działał podobnie, tylko że przy większej prędkości, tak? Więc łatwiej jest się nauczyć jadąc przy mniejszej prędkości, bo masz więcej czasu na wszystkie reakcje. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, co według ciebie miałoby największe przełożenie na poprawienie czasów okrążeń na torze? W takiej amatorskiej jeździe, no bo nie mówimy tutaj o, mistrzostwach Polski, tylko track dayu raz na jakiś czas. Nauczyciel. Postawiłbym na osobę, która jeździ na torze i pokaże od razu jak. Ale niekoniecznie na tym torze, tylko trochę nauczy techniki jazdy. Ja wiem, że każdy kierowca jakby jest bardzo ambitny i chciałby dojść do tego samodzielnie i to też jest okej. Tylko weźmy pod uwagę, że zrobi adekwatnie więcej kilometrów. Ten czas osiągnięcia tej wiedzy i tego doświadczenia to będzie kolejne 500, 600, 700 kilometrów przejechane samochodem. Możemy to łatwo policzyć, ile to będzie kosztowało i czasu, i pieniędzy. Można też poprosić kogoś, kto jest kierowcą, kto ma doświadczenie i możesz powiedzieć, naucz mnie jeździć samochodem. Tak? Pokaż mi, jakie błędy popełniam, albo pokaż mi, jak wygląda referencyjny przejazd, nitkę, wytłumacz mi dlaczego, a potem ja spróbuję to powtórzyć, no będę się szybciej uczył, tak? No dobra, a z takich modyfikacji samochodu, jak już kierowcę mamy zaadresowanego, to co ma największe przełożenie? Dwie rzeczy, opona i hamulec. To jak samochód zacznie się przegrzewać, to odejmiesz gazu albo zjedziesz na okrążenie studzące, ale jak jest trakcja i jest czym hamować, no to pojawia się zabawa. Nawet jak tych koni jest 80, 180, 380, a koledzy mają 600. Okej, ale dalej to już jest zabawa, można jeździć, można się uczyć, można zdobywać doświadczenie, tak? No jeżeli będziesz walczył z trakcją, z brakiem przyczepności albo z brakiem hamulca, no to lepiej tego nie robić. W ten sposób. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. O czym byście chcieli posłuchać? Ja z Wojtkiem jeszcze parę razy się spotkam na pewno, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki, Wojtek. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.